Cześć, witam Was z Wellington, stolicy Aotearoa Nowej Zelandii. Dzisiaj pokażę Wam, jak poruszać się po tym cudownym mieście, więc zapnijcie pasy i ruszamy w drogę. Pora na disclaimer. Film nagrywany jest we wrześniu 2024 roku. Jeśli oglądasz mnie później, informacje w nim zawarte mogą być nieprawidłowe. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Jeszcze tylko szybkie intro i lecimy. I hear a lot of people saying the blues, but I'm gonna tell you what the blues is. When you ain't got no money, you got the blues. When you ain't got no money to pay your house, you still got the blues. Yeah, boy. Przez tutejsze ukształtowanie terenu, ale też przez styl życia typowego Kiwi, większość z nich wybierze własny samochód. Ale my nie o tym. My dzisiaj porozmawiamy o komunikacji publicznej i wszystkich podobnych środkach transportu. W tej grupie najważniejsze są autobusy miejskie, bo to właśnie na nich spoczywa cały ciężar komunikacji publicznej w momencie, kiedy zostały wycofane w 1964 roku tramwaje, a w 2017 trolejbusy. Autobusy dzielimy na kilka rodzajów: pospieszne, takie jak ten, czy szkolne, nocne, ale też standardowe. Więcej o nich dowiemy się w dalszej części tego materiału. Na razie opowiedzmy sobie o wszystkich innych opcjach. Jeżeli będziemy chcieli dostać się w dalsze części Wellington albo poza nie, przyjdzie nam skorzystać z pociągów. Obecnie obsługiwanych jest 5 linii. Na omówienie wszystkich aspektów korzystania z nich przyjdzie jeszcze kolej. Jeśli wybieracie się z Wellington na południową wyspę, to oprócz samolotu macie jeszcze jedną, dużo ciekawszą opcję. Podróż promem po cieśninie Cooka. Pomiędzy Windy Valley a Picton kursują dwie firmy, państwowy Inter-Islander podlegający pod Kiwi Rail oraz prywatny Blue Bridge. Całe moje serce jest z Inter-Islanderem, więc trudno mi go nie polecić, ale decyzję pozostawiam Wam. Jest to cudowna opcja na ujrzenie pięknych widoków, szczególnie przepływając przez Queen Charlotte Sounds na wlocie południowej wyspy. Podróżując po mieście warto sprawdzić Ubera. Działa on tutaj bardzo dobrze, a cena za podróż 2 osób jest często porównywalna do podróży autobusem. Tak jak w wielu miastach na świecie, tak i tutaj znajdziecie rowery elektryczne i hulajnogi, które możecie wypożyczyć przez apkę na telefonie. Jednak przez cenę bardziej traktowano je jako atrakcję, a nie jako codzienny środek transportu. Przejdźmy teraz do poruszania się pieszo. Wellington jest pięknym, ale małym miastem. I z racji na ukształtowanie terenu, tak naprawdę większość życia toczy się na małym obszarze. Może warto czasem zamiast płatnych opcji wybrać miły spacer. Szczególnie w taki dzień jak ten. Właśnie wylądowałeś w Wellington. Kiora, no my hermai. Twój bagaż będzie czekał na ciebie na parterze. Patrząc w kierunku wyjścia, po prawej miniemy wypożyczalnię aut, ale my pójdziemy na lewo. Miniemy punkt informacji, a następnie automat ze snaperem. Po wyjściu miniemy punkt odbioru. Najpierw taksówek, następnie prywatnych shuttlebusów po prawej i Ubera po lewej. My jednak za znakami udamy się do końca i skręcimy w lewo, aż dojdziemy do preferowanego przeze mnie sposobu dostania się do miasta – autobusu AX. Z lotniska do miasta najlepiej dostać się właśnie autobusem AX. Jest to jedyny autobus, który oprócz snapera i gotówki akceptuje też płatność zbliżeniową kartą kredytową i debetową. Odjeżdża co około 10 do 20 minut, zależnie od pory dnia.
Do stacji pociągów dostaniemy się w około 25 do 35 minut. W zależności od natężenia ruchu jest to trasa przyspieszona. Ma łącznie tylko 5 przystanków. Thank you. Więc wysiadamy za X i znajdujemy się na tutejszej pętli autobusowej. To stąd odjeżdża większość autobusów w Wellington. Warto zwracać uwagę na wszystkie ekrany, aby się nie pogubić. Od razu po wyjściu z autobusu wchodzimy do przejścia podziemnego. To tym przejściem właśnie przejdziemy do głównej hali. I wchodzimy na halę główną. Po prawej stronie widać kasy biletowe, które często są zamknięte, toalety oraz wejście główne. Po lewej stronie mamy perony. To, co widać tutaj, to ekran, na którym jest główna rozpiska. Tutaj widać wszystkie pociągi albo kursującą komunikacją zastępczą. Taki widok występuje zawsze, kiedy mamy weekend i podstawione są autobusy komunikacji zastępczej. Są znaki, musimy przejść obok, aby udać się na platformę 10, dedykowaną właśnie autobusom. Mamy tutaj miejsca, aby odbić swojego snapera i możemy wejść do autobusu. Czekamy sobie na nasz autobus i tak naprawdę tutaj już przyda się nam nasza pierwsza informacja. Każdy przystanek tutaj jest przystankiem na żądanie, więc jeżeli chcemy, aby kierowca się zatrzymał, po prostu pomachajmy ręką, dajmy mu znać, że to właśnie na niego czekamy. Zawsze siadamy przednimi drzwiami. Pierwsze co robimy, to odtapowujemy się, czyli przykładamy swojego snapera, albo płacimy kierowcę i witamy się z nim, bo tak nakazuje obyczaj. Jeżeli chodzi o wysiadanie, wysiadamy zawsze tylnymi drzwiami, zawsze się odtapowujemy, czyli znów przykładamy kartę, inaczej będą nas spotykały bardzo nieprzyjemne niespodzianki, jeżeli chodzi o stan naszego konta. No i tutaj tak samo żegnamy się wychodząc. Taki jest zwyczaj. May I have your attention, please? May I have your attention, please? I pamiętaj, każdy przystanek jest na żądanie. Chcesz wyjść? Naciśnij przycisk. A więc co to takiego ten snapper? Snapper jest to karta miejska z Wellington, która pozwala na sprawniejsze korzystanie z pociągów i autobusów. Dzięki niej zaoszczędzimy niemal połowę ceny każdego biletu, więc naprawdę się opłaca. Jest jedno pytanie. Gdzie kupimy taką kartę? Na pewno nie na lotnisku. No to się kurde zdziwisz. Tak jak wam opowiadałem we fragmencie o lotnisku, możecie kupić kartę w takim właśnie świeżo postawionym automacie. Ale oprócz tego w centrum, we wielu sklepach znajdziecie albo jakieś logo, albo naklejkę snapera i warto, nawet jeżeli jej nie ma, spytać. Jeżeli akurat nie sprzedają takiej karty, to na pewno pokażą wam miejsce i wskażą, gdzie taką kartę będziecie mogli kupić. Jeżeli to się nie uda, zostawiam link w opisie do listy miejsc. Tylko pamiętajcie, korzystając z tej listy, sprawdźcie, że sprzedają tam same karty, a nie tylko doładowują je. A my wyjdziemy sobie teraz do Night and Day'a, miejsca, gdzie będziemy mogli kupić kartę. Jest to sieciówka 24-godzinna i zobaczymy, co się uda z tym zrobić. Thank you.
Mamy naszego snapera. Jedną z opcji do ładowania go są takie oto maszyny. Są one na przykład w sieciach na Day. Tutaj kładziemy kartę. Sam będę korzystał z tego pierwszy raz. Top up. Continue. Doładujemy za 5. W końcu się przyjmie. I teraz możemy na spokojnie zapłacić w terminalu. A co jeżeli chcemy doładować takiego snapera, a nigdzie nie ma automatu? Jedną z opcji jest to, żeby podejść do takiego sprzedawcy, który takiego snapera sprzedaje, albo punktu, który doładowuje i poprosić o doładowanie kwotą wybraną przez nas. Ale ani automat, ani doładowanie za ladą nie jest najwygodniejszą opcją. Musimy gdzieś pojechać, gdzieś być, sprawdzić, gdzie jest to możliwe. A telefon mamy zawsze przy sobie. Telefonem możemy doładować swojego snapera, instalujemy aplikację o tej samej nazwie, odpalamy ją, tak jak robię to teraz. Pojawi się takie oto okienko, bierzemy snapera, przykładamy z tyłu. Udało się za pierwszym razem. Zależnie od telefonu może to wyjść za pierwszym albo za którymś razem. Potrzebujemy jedynie NFC, czyli płatność zbliżeniową. Tutaj wybieramy kwotę. Ja wybiorę $5. Klikam Confirm Top Up i wyskoczy miejsce na wpisanie danych karty. Ja to zrobię po cichutku i Wy też możecie. Tak to wygląda. Tutaj wpisujemy dane karty. Potem jak już wprowadzimy wszystkie dane, wyskoczy nam takie okienko, czy chcemy zapisać tę formę płatności. Ja w moim przypadku klikam, że nie. Zależy to od Was. Teraz jesteśmy w momencie, w którym musimy przyłożyć ponownie swoją kartę, aby wgrać daną kwotę już na nią. Więc przykładam ponownie, Collecting Top Up i Successful. Kasa już jest na moim koncie, więc już w tym momencie mógłbym odbić się w autobusie albo innym środku komunikacji miejskiej. Jest to bardzo przydatne, szczególnie jeżeli wejdziecie i okaże się, że macie ujemną kwotę, nie powinniście móc się odbić. Dostaniecie komunikat: zapłać kierowcy. Możesz powiedzieć wtedy kierowcy, czy spytać o to, czy możesz doładować się teraz. Zazwyczaj powiedzą tak, zawsze. Nigdy się nie zdarzyło mi inaczej. Stajecie obok, wyciągacie telefon, wyciągacie snapera, szybko doładowujecie i od razu potem odbijacie się przy nim, dziękujecie, problem rozwiązany. Więc nawet jak się jest gapą, to są sposoby. Hej, dogram Wam tylko jeszcze jedną szybką wiadomość. Jednym snaperem w autobusie możecie zapłacić za więcej niż jedną osobę. Mówicie kierowcy, za kogo chcecie zapłacić, na przykład two adults, czyli 2 dorosłych. On kliknie coś na swoim telewizorku, możecie się normalnie odbić. Nie działa to w przypadku pociągów, tam druga osoba musi kupić bilet w innej formie. Jako że znajdujemy się na końcu wyspy, to jest to pierwsza bądź ostatnia stacja kolejowa na trasie pociągów. To stąd dojedziemy do takich miast jak Marirua, Petoni, Masterton, Lower Hutt, Upper Hutt i wszystkie inne. To również bardzo często tutaj zaczną się nasze wycieczki piesze, jak mówią Krusi, campingi. Jedziemy pociągiem do miejsca startu i tam też skończymy. A jak płacimy za przejazd? Oczywiście najłatwiej snaperem. Za jego pomocą odbijamy się na stacji, nie w środku pociągu i po raz kolejny przypominam Wam, żeby odbić się po zakończeniu przejazdu. A jeżeli jesteście gapą, tak jak ja, i na stacji orientujecie się, że nie macie swojego snapera ze sobą, możecie dalej wejść do pociągu i zapłacić konduktorowi. Zapłacicie jak za zboże, ale przynajmniej nie dostaniecie mandatu. Ważne, pociągi mają swoje ograniczenia. W tym momencie, w związku z remontami, co weekend z Wellington kursuje komunikacja zastępcza. Stamtąd kursują autobusy, które zabiorą Was na część trasy, a potem możecie przesiąść się w dalszą drogę
pociągiem. Godziny kursowania każdej linii są inne. Część z nich kursuje do późnych godzin wieczornych, a część tylko przez kilka godzin od poniedziałku do piątku. Sprawdzajcie trasę na konkretny czas. W ten sposób też dowiecie się o utrudnieniach. A z jakich aplikacji korzystać? Przede wszystkim z Google Maps. To dzięki niemu znajdziemy każdą możliwą trasę, pokaże informacje o opóźnieniach i utrudnieniach zarówno dla autobusów, jak i pociągów. Druga aplikacja to Snapper, aby taką swoją kartę doładować w sposób prosty i szybki. Do tego mamy aplikację Metlinka, czyli tutejszych środków komunikacji miejskiej. W niej znajdziemy trochę bardziej szczegółowe informacje o wszystkich utrudnieniach i znajdziemy tam też rozkład jazdy. Według mnie większość funkcji pokrywa się z Google Maps, ale niektórzy preferują te opcje. Oprócz tego mamy jeszcze inne aplikacje takie jak Uber, jak Flamingo, ale nie są one ważne. Ważne jest za to, że jeżeli nie możesz znaleźć jakiejkolwiek nowozelandzkiej aplikacji w sklepie Google Play, to oznacza to, że jest ona zablokowana regionalnie. To, co musisz zrobić, to założyć drugie konto Google z krajem ustawionym na Nową Zelandię i w sklepie Google Play przełączać się pomiędzy jednym a drugim. Jest to dość proste, jest to też upierdliwe, ale jest to rozwiązanie. Bonus. Odblokowany element to Cable Car. Wellingtoński Cable Car to najciekawszy sposób na dostanie się z CBD, czyli centrum, do ogrodów botanicznych. O tej wizytówce Wellington dowiecie się więcej w odcinku o atrakcjach turystycznych. I to tyle na dzisiaj. Więc jeżeli Wam się podobało i chcecie wiedzieć więcej o życiu w Nowej Zelandii i w Wellington, to zostawcie subskrypcję, kliknijcie w mój dzwoneczek i zostańcie nastrojeni. Cześć!